Tam był jeden żołnierz i byłam ja. Więcej nikogo nie było. Wszyscy zaczęli mnie atakować. Każdy mi mówił, że nie mam szans z wojskiem. Była pani kiedyś na ławie oskarżonych? Nie, nigdy. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Stawiając mi kawę na portalach Buy Coffee lub Subpi, stawiasz na niezależne dziennikarstwo. Linki znajdziesz w opisie. Piotr Czaban, jestem z redakcji Czaban robi raban. Któryś z panów był kierującym? Pan? Chciałem pana zapytać o pana wersję tych zdarzeń. Nie mogę udzielać żadnych informacji, o wszystkie informacje proszę do rzecznika prasowego jednostki. No tak, ale się zgłaszałem i niestety rzecznik skieruje do policji, a mnie ciekawi, dlaczego pan na miejscu nie wezwał policji? Wezwałem. Wezwał pan policję? Tak, była. Była policja, kiedy Do było... tej pani nie było na miejscu, a ja wezwałem policję. A po co pojechaliście na pas graniczny? Proszę pana, powiedziałem, że proszę się zgłosić do rzecznika Po prasowego. co pojechaliście z kobietą na pas Dziękuję. graniczny? Szukaliście zasięgu tam, gdzie nie ma, na Białorusi? No jak to jest też, że tyłem pojazdu pan zahaczył o tył pojazdu pani Moniki? No ale to pan jako żołnierz chyba powinien mieć. Panu... Pomoże pan panu Łukaszowi? Oczekuję, że prawda sama się obroni, że udowodnię przed sądem swoją niewinność i pokażę, że żołnierze kłamali. Wie pan, czego dotyczy ta sprawa? Tak, oczywiście. Wiem, czego dotyczy sprawa. Proszę pana, a pamięta pan datę? Daty nie. A miesiąc? Ja tak często tu że no w zeszłym roku. Ale latem. Tak, ciepło było gorąco. Dobrze, no to przechodzimy do całej istoty zdarzenia. Nie interesuje nas z jakiej bazy, czym i tak dalej. Samo zdarzenie, o której, w którym miejscu, jakim samochodem, co się zdarzyło. Pamiętam, że to było po południu później, nie wiem, może koło 16, nie chcę kłamać. Jechaliśmy, nie wiem, policja wysłała zdjęcia z miejsca zdarzenia? Zaraz do tego dojdziemy. Jechaliśmy rzędem 3 pojazdów. Pierwszy jechał Star, drugi jechał Honker. Malutko. Jechał Star, którym kierował kto? Szeregu. Tylko on już zniknął, jak była kolizja za zakrętem, więc nie był przesłuchiwany jako świadek. I drugi jechał jako kierowca Honkerem z ludźmi, tam nie wiem, 6 osób na pace był, ale nie wiem kto, no nie pamiętam kto tam by było, trzeba to dochodzić. Kierowca, który był, z tego co pamiętam, przesłuchiwany. I trzecim pojazdem jechałem ja, tym Jelczem. No, jechałem ja. Jechaliście, to, czyli tak, nie jechaliście w kolumnie. Jechaliśmy w takiej, no kolumna jest powyżej tam 4 pojazdów czy 5. Ale, Rzędem 3 pojazdów. ale pierwszy był w odległości pewnej. No były jakieś tam odległości pomiędzy nami. No i były, to pani, no widać było, że jechaliśmy, bus pani był w podwórku, stał. No i tu jak do pani jest dom, to jest taki ostry bardzo zakręt i później... Pomalutku. Ja rozumiem, że panowie jechaliście odkąd, dokąd, w jakim kierunku? To była Biała Straż? Biała Straż i jechaliśmy w stronę pasa granicznego. Dobrze. Łuk z pana punktu widzenia ukształtowany był w lewo czy w prawo? Z naszej strony jadąc w lewo.
Czyli patrząc z pana jako strony kierowcy w lewo. W lewo. Pierwszy moment, kiedy pan widzi pojazd Fiat Ducato, bo jak rozumiem z Fiatem Ducato doszło do kolizji, tak? Fiat Ducato to było jeszcze na tej prostej, jak jechałem przed zakrętem daleko, to stał w ogrodzie. Czyli... Przy domu stał. Rozumiem, Tak. ale czyli dojeżdżając jeszcze dużo wcześniej, dojeżdżając do tego zakrętu, pan widział, że już na posesji przy domu stoi Fiat Ducato, tak? No jest auto na posesji, stoi. Okej. A kiedy pan się zbliżył do tego zakrętu, ten samochód był w ruchu, czy coś innego? Znaczy, no jak jechaliśmy, no bo ja widziałem go wcześniej jakiś czas, no jak później już jechaliśmy, to dom zasłonił, no już nie widziałem. No i weszliśmy w ten zakręt, pierwszy pojechał Star i tam jest taki drugi zakręt w prawo, to ten Star zniknął za zakrętem i właśnie jak jechał ten Honker, to pani zaczęła wyjeżdżać, on zrobił unik. Jak jechał Honker, w momencie kiedy pani wyjeżdża, w jakiej odległości jest pan swoim pojazdem za tym Honkerem? Mniej więcej. No tak za zakrętem on wyjechał, no, 30 metrów. Za Honkerem. Jak Honker No tak, no tak. wsi tego Ducato, to pan jest ze 30 metrów wtedy. No gdzieś jakoś tak byłem, no tylko no Hiab waży 34 tony i miałem 6 ton ładunku płyt betonowych, to jest 30 ton. To też się tak nie zatrzyma w miejscu, a... Wróćmy jeszcze dalej do początku, zanim pan opowie, co było dalej. Jedziecie drogą gruntową. Nie, to taka żwirowa, piaskowa. Tego dnia było mokro, sucho? Sucho. Taki pył był, no bo pył aż się pyliło. Jasne. Jest moment, kiedy pan widzi tego Fiata Ducato i teraz proszę o określenie. Wyjeżdża z posesji, jest na drodze już. No właśnie jak na wysokości Honkera pani wyjechała, Honker odbił i pojechał dalej. W którą stronę odbił? W prawo. Odbił i ja zacząłem już hamać, bo jakbym nie zareagował, to te 30 ton jakby... Czemu pan zaczął hamować? No bo już widziałem, że właśnie Honker zjeżdża. Ja wyszedłem z tego zakrętu. Czemu Honker zjeżdża? Jak ja zacząłem wychodzić z zakrętu, to właśnie widziałem, że unik i że nagle te Ducato wyjeżdża i od razu dałem po hamulcach i kierownicą też w prawo, bo jakbym nie dał, to ja te 30 ton za nic w świecie bym nie zatrzymał i prosto w kabinę pani takiego strzała by dostało, że nic. W kursie kolizyjnym, obydwa Tak, samochody. bo pani wyjechała takim łukiem dość ostrym, gdzie to na zdjęciach widać ślady, nawet zabezpieczyłem zdjęcia i oddałem w prawo i ja bym przejechał, nawet jej nie zahaczając. Zjechałem centralnie jakby poza pas jezdni, jadąc po trawie po lesie. Tylko, że mi przed kabiną, co też widać na zdjęciach, kończył się ten pas zieleni już i zaczynały drzewa. Jak ja bym nie wrócił z powrotem trochę na pas, to ja bym rozbił kabinę własną Czyli proszę pana, wracając jeszcze raz do początku, jest taka sytuacja, że pan odnotowuje, że wyjeżdżająca z posesji i skręcająca w swoją prawą stronę zatarasowana jest. zajmuje drugą stronę drogi, tak? Czyli lewy pas zajmuje wyjeżdżając. Dwa pasy. Ja wiem, że nie ma pasów, bo to droga gruntowa, No to dość wąska droga. Drugą połowę zajmuje? No na pewno poza obszar, no bo to widać na zdjęciach. Tam drogi został po wyjeżdżeniu pani po śladach widać metr drogi. A ja mam 2,5 metra pojazd, więc ja naprawdę dużo skręciłem w prawo i żeby nie wjechać w te drzewa takie tam były, żeby się nie rozbić, musiałem wrócić i zabrakło dosłownie centymetra i skaczyłem pani te światło. Ale to i tak dobrze uważam, że zareagowałem, że w ogóle fajnie zjechałem, bo tak by była czołówka. Proszę pana, czyli jest sytuacja tego rodzaju, że w jakiej odległości... Ja rozumiem, że pan jest na drodze w sytuacji, kiedy pani rozpoczyna manewr wyjazdu z posesji na drogę, prawda? A pan już na tej drodze jest. Mniej więcej w jakiej odległości obydwa pojazdy państwa się znajdowały? Jak się zaczęła sytuacja drogowa? Jak był Honker, to pani wyjeżdżała, Honker szybko przejechał i pani już dowijała do prostej, odwijała się do prostej, ja odbiłem w prawo i my byliśmy w ruchu, się mijaliśmy w tym momencie, ja po herbach dałem i tu już widziałem, że w lusterku lewym, że to światełko poszło, wróciłem z powrotem na jezdnię, żeby nie uderzyć w kabinę i od razu się zatrzymałem. Pani twierdziła, że ja bardzo szybko jechałem. Jakbym jechał bardzo szybko, to prowadzą 30 ton, gdzie widać na zdjęciu, gdzie jest pojazd zatrzymany. Ja i tak po zatrzymaniu jeszcze dojechałem z parę metrów, żeby wysiąść do tej pani, żeby nie stać na środku. To jakbym szybko jechał, ja bym w życiu 30 ton nie zatrzymał tu, tylko 200 metrów dalej. To jest 30 ton pojazd.
Czyli proszę pana tak, jest pan w stanie określić, jaka była prędkość, bo rozpoczął pan manewr ratunkowy zjazdu na prawą tak, stronę. no więc w licznik nie patrzyłem, tylko skupiłem się na sytuacji, ale myślę, W że takiej to... sytuacji zazwyczaj się nie patrzy, ale mniej więcej. Myślę, że to... No mówię, 30 ton załadowania, droga nierówna, pełna skrzynia ładunku, więc to ja bym zawieszenie tam pourywał. Myślę, że to nie było w granicach, było 35, 40, nie wiem, 2-3 na godzinę. A wcześniej też taka prędkość podróżna była pojazdów, jak żeście jechali? Znaczy, no tam jak gdzieś po utwardzonym wcześniej, czy prostą drogą, no to wiadomo, to tam 5... Panie świadku, rozmawiamy o tym, co się dzieje w tym konkretnym Nie no, momencie przed długiem, zakrętem, tak? długiem, no. No przed długiem, no to wiadomo, tam może 50, jechałem 50, O to 55, pytam. no. O to właśnie. No naturalnie, jak nie było dziur, to troszkę szybciej, no i przed zakrętem też musiałem, mówię 30 ton, to musiałem wykamować ten Czyli pojazd. widział pan w lusterku wstecznym, że doszło do kolizji obydwu pojazdów. Odbiłem i tak właśnie chciałem celować kierownicą, żeby nie przykaczyć tego, no ale tu miałem po prawej te drzewo. No i no, tyle ile mogłem to wyhaczyłem, no sama lampa poszła. Zabrakło dosłownie parę centymetrów, bo tak by nawet tego nie było. A pani też, chciałem zobaczyć, że na zdjęciu do jej płotu zostało jeszcze metr wolnego. Jak ona by wyjechała i się przytuliła do tego własnego płotu, to tam spokojnie nawet bez mojego zjeżdżenia byśmy się wyminęli na drodze. Proszę pana, w momencie, kiedy dochodzi do tego zdarzenia, ten samochód Fiat Ducato jest w ruchu, czy stoi przy poboczu albo No na poboczu? jak przyjeżdżałem obok, to jeszcze razem byliśmy w ruchu. No później Czyli też był w ruchu. Nie wiem kiedy, w którym momencie później ta pani się zatrzymała, bo ja też wyminąłem, zatrzymałem pojazd i wysiedliśmy do siebie, więc ciężko mi powiedzieć, kiedy doszło do zatrzymania. Czyli przy zderzeniu obydwa, No tak, bo to była sytuacja taka no, dynamiczna. Bo pani, przypuszczam, według pana, ta droga mniej więcej, bo niekoniecznie musi pan mieć wiedzę, ale mniej więcej, jakiej jest szerokości, takiej użytkowej, ta droga, na której doszło do tego? no ja mam pojazd 2,5 metra, czyli tak środkiem jadę, to zawsze mi zostaje po bokach gdzieś około 30 cm z każdej strony, no to może 60 cm, jakbym przytulił się centralnie do skraju trawy, jadąc na pasem ruchu, powiedzmy, że tak pas ruchu, to zostałoby no, 60 cm po lewej stronie. Czyli 2,5, 60, 30 to i No to gdzieś tak tyle mi zostawało po bokach pojazdu. 4-5 metrów ma ta droga? Nie no, 2,5, no czyli 2,5, no, z 3 coś, 3,40 może. No tak, mówię, no metr tam, nawet po śladach widać, że tam no, metr został, jak pani wyjechała. Ja już lewymi kołami tylko jechałem po tej drodze, a prawe miałem w trawie. Czyli tak, pana kolega, który jechał tym Honkerem, widział to zdarzenie? Rozmawialiście o tym zdarzeniu potem, czy nie? Czy on mówił, że widział, co się zdarzyło, czy nie? To tylko o to pytam. No później już na pas, znaczy jak wróciliśmy na to rozmawialiśmy. Ja mówię, widziałeś coś tego? Mówi, no widziałem, no, bo mi ta ja mówię, widziałeś coś w lusterku w ogóle, jak się zderzyliśmy, bo mówię, później pojechałeś tamtego. No mówi, ja mówię, no zderzenia jako nie, ale ta pani właśnie mówi, ja mówię, co tak ciebie długo nie ma, właśnie do mnie mówi, a ja mówię, no właśnie, bo się skaczyliśmy, a mówię, widziałeś coś w lusterku? A mówię, nie, ale ta pani właśnie prawie we mnie wyjechała, nie? A ja mówię, no widzisz. Wiedział? No tak właśnie, tak jak rozmawialiśmy, że a ja mówię, a widzisz, bo prawie we mnie wjechał. Żymana, spokojnie, pomalutku. Dobra. Ten, który jechał starem z przodu, coś wiedział? Nie, on nie wiedział, bo on jako pierwszy przejechał, skręcił tam w prawo i w ogóle ani nie widział, ani mnie nie widział. Wysiada pan, zatrzymuje pan pojazd po zdarzeniu, wysiada pan z samochodu, rozmawiacie z kierującą tym Ducato? No tak. I co żeście uzgodnili? Bo w No, takiej pani- sytuacji to się uzgadnia zazwyczaj, czy jak? No pani zaczęła krzyczeć, że wiadomo, że moja wina, że szybko jechałem, że jej tłumaczy, że włączała się do ruchu, że no, nawet jak pierwszy pojazd przyjechał, to powinna czekać, aż wszystkie przejadą, bo tu nie ma miejsca na włączenie się, że są 2 pasy, zajmie swój i pojedzie. No i chcieliśmy zadzwonić na policję, no ale ja chciałem poinformować też przełożonych o całej zaistniałej sytuacji, no ale zasięgu nie było, to zaproponowałem pani, żeby nie bała się, że ucieknę, że podjechała ze mną na pasek do tych wszystkich ludzi, którzy jechali przed nami. Pojechaliśmy na pasek, no i uzgodniliśmy tak, pas graniczny. I ustaliliśmy, że pani pojedzie do Hajnówki załapać zasięg, zadzwoni, wezwie radiowóz, a my przez ten czas się rozładujemy
i podjedziemy do niej do domu. Ale pomału, bo tak, jak żeście wysiedli Państwo z tych samochodów, no to każdy popatrzył po swoim pojeździe i doszliście do wniosków jakichś, kto zawinił, czy nie? No ja mówiłem, że pani wymusiła mi, wyjechała z posesji, włączała się do ruchu, no ale nie uznała, mówiła, że to ja szybko jechałem i moja wina. Pojechaliście na pas graniczny i co dalej? No zameldowałem przełożonym, że jest taka sytuacja, ustaliliśmy, że pani pojedzie do Hajnówki złapać zasięg, wezwie radiowóz, a my się przez ten czas rozładujemy ten mój ładunek, który wiozłem i podjedziemy do niej do domu. I tak też zrobiliśmy. Ja wziąłem od pani numer, jak byłem u niej pod domu, zadzwoniłem do niej i pani powiedziała, że ona nie ma czasu, bo jedzie do skupu jajek, niesprawnym pojazdem bez światła, gdzie dowód powinien być zabrany, pojechała i że ona nie wraca, ona pojedzie później na komendę to zgłosić. No to ja mówię, chłopaki, no tak nie robimy, bo zaraz pojedziemy stąd i będzie afera. Ja mówię, zadzwonię na 112 i wzywam radiowóz. Tak, wezwałem i czekałem, policja przyjechała do nas. Dobra, proszę pana, czy jak żeście Państwo rozmawiali, w którymkolwiek momencie do czasu, kiedy pojechaliście na policję, była taka sytuacja, że Pan powiedział, że to Pańska wina, a potem się wycofał z tego oświadczenia? Ale gdzie? Gdziekolwiek, Pani, która kierowała Fiat... I już tam nie było, to... W momencie, kiedy jesteście razem, a kilka razy było tego dnia, że byliście razem, do czasu, jak pojechaliście na policję. Pytam, No nie. czy w którymkolwiek momencie Pan powiedział, dobra, to moja wina, napisze Pani oświadczenie. Znaczy, no pani chciała na mnie to wymusić, bo na... Nie była taka sytuacja. Nie, pani jeszcze na pasku przy moich kalogach obrażała mnie, że ja hańbię mundur, nie powinienem być żołnierzem i przyznać się do winy. Okej. Czyli nigdy nie było sytuacji, że Pan powiedział, że to Pańska wina i napisze oświadczenie? Nie, na pewno nie było takiej sytuacji, bo pani się włączała do ruchu. Dobrze. Proszę Pana, jak Pan wysiadał ze swojego samochodu, jak Pan wysiadł, czy ktoś robił zdjęcia tego, co tam się zdarzyło? Ja właśnie zrobiłem przed przyjazdem policji zdjęcia, żeby później nie było takiej sytuacji, że właśnie ktoś rozjeździ te ślady, będą niewidoczne. Tak. I policja chciała robić, a powiedziałem... Swoim telefonem? Tak, swoim. I policja chciała też porobić, ja powiedziałem, że... Chwilę. Przełożeni też Panu tak dużo pozwalają mówić w jednostce? Pomalutku. Swoim telefonem? Tak, swoim. Ma Pan te zdjęcia do dzisiaj? Tak mam. To Pana zdjęcia? Tak. Pan je robił. Okej. Wszystko się zgadza, tak. Każde jedno jest moje. Co Pan chciał dodać? No, bo jeszcze taka dziwna sytuacja właśnie, bo jak kontaktowałem się wtedy z tą panią, to powiedziała, że pojedzie na komisariat zgłosić sprawę i jak zadzwoniliśmy na te 112, to operatorowi zgłosiłem, że właśnie tu sytuacja w Białej Straży była kolizji i tak dalej, a pan mówi, no właśnie już mieliśmy telefon w tej sprawie, ale słyszeliśmy inną wersję, że to wy uciekliście z miejsca zdarzenia. Ja mówię, to chyba dobrze, że zadzwoniliśmy, a ten pan powiedział, że tak, że to ja mówię, poproszę radiowóz w takim razie na miejsce. Bo pani chciała zrobić coś takiego, chyba że my uciekliśmy. Proszę Pana, chce Pan podejść? Według Pana co na tej fotografii jest? No tu, nie tak? No tu widać, jak pani zamiast tu delikatnie zjechać w siebie procesji, to najpierw dała taki łuk jak z przyczepą w lewo i Ducato aż wyjechało do końca prawie aż drogi. Pana, mogę to zdjęcie? Według Pana to zdjęcie pokazuje, oto jest ślad wyjazdu? Tak, pani. Proszę Pana, to jest moment, kiedy pojazdy się zatrzymały? Znaczy nie, one zatrzymały się znacznie wcześniej, bo tu mówię tam 2 metry. Jak przetarłem od razu się zatrzymałem, to 2 metry za pani pojazdem stanąłem, wyszliśmy, no i później, żeby nie blokować tej drogi, to zjechałem i... To, że tu już żeście się przemieścili po zatrzymaniu, tak? Tak, przemieścili, tak, bo uderzenie było, zatrzymanie, wyszliśmy, Tu zatrzymane pojazdy, zobaczyłem, że skaczyło i odjechałem na lewą stronę na bok, żeby nie blokować drogi. ale to już było po przemieszczeniu pojazdów po kolizji. Nie, ale chodzi o ten ślad tutaj, tak? Tak. Proszę Pana, więc tak, Pan i ewentualnie coś żeście widzieli. Reszta nie. No nie wiem, czy tam niektórzy, bo tam Honker wiózł jakieś, ale nie wiem, kto teraz by było, czy tam, nie wiem, listy robić. Ktoś jechał w Honkerze? No ktoś jechał, ale kto teraz, bo my jeździmy często na granicę, no teraz ciężko by było mi ustalić jakiekolwiek te osoby, by było trzeba tam, nie wiem. Dobrze. Czy na 112 można dodzwonić się zewsząd, nawet tam, gdzie nie ma zasięgu?
Nie, to ja uchylam to pytanie, bo jak nie ma zasięgu, to się nie można dodzwonić. Może Pani natomiast zapytać... W takim o to, razie, czy była inna możliwość? Co takiego? Chciałem zaznaczyć, że można się dodzwonić. Uchylam pytanie, czy można się dodzwonić, jak nie ma zasięgu. Natomiast może Pani zadać pytanie, czy w tym miejscu był zasięg, jeżeli to było Pani intencją. I chce Pani to ustalić od świadka. To znaczy moją intencją było to, bo w zeznaniach świadek mówi, że pojechaliśmy pod mur graniczny, żeby dodzwonić się na policję, a ja chciałabym udowodnić, że pan żołnierz kłamie, ponieważ tak nie było. Do zdarzenia doszło w dniu 7 sierpnia 2023 roku. Byłam w miejscowości Biała Straż i skupowałam grzyby od mieszkańców. Wyjechałam z posesji mieszkanki i będąc na drodze zauważyłam dwa poruszające się z dużą prędkością pojazdy wojskowe. W tym momencie wiedziałam, że nie jesteśmy w stanie minąć się na tej drodze, bo to jest wąska droga żwirowa, więc postanowiłam, że zjadę na pas zieleni i stanę przy płocie mieszkanki i po prostu przeczekam, aż te pojazdy mnie miną. Pierwszy pojazd przejechał, minął mnie, pojechał dalej, natomiast drugi jechał bardzo szybko, nie zwolnił prędkości i obserwowałam w lusterku, jak on mijając mnie, był bardzo blisko mojego samochodu i po prostu zahaczył o tył mego samochodu i zbił mi lampę. Wówczas wyłączyłam silnik, nie ruszałam się z miejsca, wyłączyłam silnik, wysiadłam z samochodu i myślałam, że żołnierz będzie się kajał, że będzie mnie przepraszał. Natomiast on wtedy też zaparkował, wysiadł z samochodu i powiedział, że to wszystko była moja wina, że ja wymusiłam pierwszeństwo, że ja wyjechałam z posesji. Ja powiedziałam, że to jest nieprawda. W ogóle byłam w szoku i w pierwszym momencie chciałam skontaktować się z mężem, dlatego że taka sytuacja przytrafiła mi się po raz pierwszy w życiu. Ja po prostu nie wiedziałam, co ja mam robić. Byłam w szoku tym zdarzeniem, że do tego doszło i byłam zszokowana zeznaniami świadka. No niestety nie mogłam dodzwonić się do męża z racji tego, że tam nie ma zasięgu, więc podeszłam do żołnierza i on mi nadal na mnie krzyczał i mówił, że to jest moja wina, bo ja wyjeżdżam. Ja mówię, człowieku, co ty do mnie mówisz? Gdyby to wyglądało tak, jak ty mi zarzucasz, to pierwszy samochód doszłoby do kolizji z pierwszym pojazdem, a nie z drugim. I to jest pierwsza sprawa, a po drugie nie miałabym rozbitej tylnej lampy, tylko miałabym uszkodzony przód, ewentualnie bok samochodu. No i przedstawiłam mu te argumenty i powiedziałam wówczas, że albo spisujemy oświadczenie, on przyznaje się do winy, albo ja po prostu dzwonię na policję. I on wtedy powiedział do mnie, że okej, dobra, bierze to na siebie, pojedziemy do bazy, która znajduje się gdzieś za Białą Strażą i spiszemy oświadczenie. On się przyznał do winy i dlatego pojechałam za nim do tej bazy spisać oświadczenie, w której on przyznaje się do winy. Ja wówczas sobie pomyślałam, że pojadę do domu, będę miała to oświadczenie i po prostu z mężem razem zadecydujemy, co dalej mamy robić. No i pojechaliśmy do tej bazy, jechaliśmy kilka kilometrów przy płocie granicznym. W pewnym momencie on się zatrzymał, ja zobaczyłam grupę żołnierzy, kazali mi wysiąść z samochodu i wszyscy zaczęli na mnie krzyczeć i oskarżać, że to jest moja wina, pomimo tego, że oni nie byli świadkami zdarzenia, bo na miejscu zdarzenia byłam tylko ja i kierowca tego auta, który uszkodził mi ten samochód. I wówczas żołnierz też powiedział, że on wycofuje się, on nie będzie spisywał oświadczenia. Ja wówczas powiedziałam, to dlaczego oddaliliśmy się z miejsca zdarzenia, dlaczego zgodziłeś się, a teraz kłamiesz i zwalasz po prostu winę na mnie. Powiedziałam, że to jest nie fair, że to jest nie honor. Jak żołnierz Wojska Polskiego nie ma honoru przyznać się do tego, że był sprawcą. No i na tym się skończyło. Podejrzewam, że przełożony tego żołnierza, bo widać było, że jakiś żołnierz wyższy rangą powiedział, że żołnierz miał duży ładunek i musi jechać na bazę, rozładować się, że w tej chwili nie ma czasu na wyjaśnienia, że spotkamy się za jakieś około 2 godziny i wówczas ustalimy, jak do wypadku doszło.
I kazali mi po prostu odjechać. Ja odjechałam, oczywiście roztrzęsiona, zapłakana. Jak uspokoiłam się, wyjechałam z Białej Straży, zadzwoniłam pod numer 112. Kobieta, która przyjmowała ode mnie zgłoszenie, poinformowała, że powinniśmy zostać na miejscu zdarzenia. No ja oczywiście powiedziałam, że my już nie jesteśmy na miejscu zdarzenia. Wówczas ona powiedziała mi, że mam zgłosić się na komendę policji, złożyć zawiadomienie i złożyć wyjaśnienia. I w międzyczasie, jak jechałam do Hajnówki, miałam kolejny telefon, tym razem zadzwonił do mnie jakiś żołnierz, ja myślałam wówczas, że to z jednostki wojskowej, żebym wróciła na miejsce zdarzenia i wyjaśnimy sobie okoliczności. Ja powiedziałam, że nie chcę z nimi rozmawiać już, że zgłosiłam na policję zdarzenia i powiedziałam, że ja chcę, żeby tą sprawą zajęła się już policja. Na tamten moment uważałam, że to jest odpowiedni organ, który mi pomoże i dzięki którym udowodnię swoją niewinność i tak to wyglądało. No więc w tym samym dniu udałam się na komendę policji. Okazało się, dyżurny przy okienku poinformował mnie, że policjanci już prowadzą jakieś dochodzenie, że są na miejscu zdarzenia i że muszę na nich poczekać. No i tak zrobiłam. Policjanci przyjechali, całe przesłuchanie odbywało się na zewnątrz i policjant powiedział mi wówczas, że jest 5 żołnierzy, którzy świadczą na moją niekorzyść, że ja jestem winna, że oni mnie obwijają. Ja opowiedziałam, jak do zdarzenia doszło, że ja nie byłam nawet w ruchu, ja stałam i czekałam, aż te pojazdy mnie ominą, że to wcale nie jest tak, jak oni to przedstawiają, że to jest kłamstwo. Na co policjant odpowiedział, ale jest 5 świadków, którzy świadczą przeciwko pani. Ja wówczas powiedziałam im, że składają fałszywe zeznania, że to jest kłamstwo. Policjant natomiast odpowiedział, zasugerował mi, że powinnam przyjąć pouczenie. On powiedział do mnie w ten sposób. Doszło do zdarzenia drogowego, my panią pouczymy, nie będziemy nakładać mandatu ani punktów karnych, po prostu panią pouczymy. Ja powiedziałam, że nie, absolutnie, nie zgadzam się. Ja nie czuję się absolutnie winna, ja jestem ofiarą, ja zgłosiłam to na policję, mój samochód został uszkodzony, ja zachowałam się tak, jak trzeba i po prostu nie przyjmę tego pouczenia. Wówczas policjant powiedział, że z racji tego, że nie przyjmuje pouczenia, zostaje mi odebrany dowód rejestracyjny, samochód zostaje wycofany z użytkowania, że mam naprawić samochód i dopiero wówczas zostanie przywrócony do jazdy. Później, po jakimś miesiącu, znowu dostałam zawiadomienie. Myślałam, że to będzie znowu wyjaśnienie sprawy. No niestety okazało się, że już zostałam obwiniona jako sprawca zdarzenia. Zostały mi przedstawione zarzuty, że wymusiłam pierwszeństwo. Wrócimy do tego momentu, od którego Pani zaczęła relację. Wspomniała Pani, że skupowała Pani grzyby, to było 7 sierpnia. Tak. I wyjeżdżała Pani nie ze swojej posesji. Tak. Wyjeżdżała Pani przodem, czy Przodem. wyjeżdżała Pani tyłem? Przodem. Jak rozumiem, bo to też znajdowało się już w Pani wyjaśnieniach wcześniejszych, posesja ta znajduje się na zakręcie drogi? Na łuku drogi. Na łuku drogi. Jak się wyjeżdża z posesji, to łuk jest w prawo, czy, to znaczy w prawo, w lewo czy w prawo? W prawo. Patrząc od strony kierowcy, wyjeżdża się, łuk Mi jest się w prawo. wydaje. Tak mi się wydaje. A Pani wyjeżdżała w prawo czy w lewo? prawo. Czyli wyjeżdżając z posesji, wyjeżdżała Pani przodem i wprost prawo. na swój pas ruchu, którym się miała Pani zamiar poruszać, tak? Tak, dokładnie. Dobrze. Wykonała Pani ten manewr całkowicie? Całkowicie. Dobrze. Wyjeżdżając z posesji upewniła się Pani, że jest możliwość wyjazdu? Oczywiście. Tak, Zakładam, oczywiście. że ona, ta możliwość wyjazdu jest do kontroli nieco Ograniczona. obniżona, tak, z uwagi na ukształtowanie terenu. I według Pani można było ten manewr wykonać. Tak. Jechała Pani, wyjeżdżała Pani z włączonym kierunkowskazem? Tak. W którym? Prawym. Dobrze. Czy samochód w pełni wyjechał z posesji i zajął miejsce na swoim prawym pasie ruchu? I w tym momencie co Pani zauważyła? Czy przejechała Pani jeszcze jakąś odległość?
Tak, to znaczy to było dosłownie niewielki kawałek. Ja dopiero z tego miejsca, jak już byłam na drodze, zauważyłam właśnie te pojazdy. Dobrze. Czyli przejechała Pani jakąś odległość? To znaczy małą odległość. Ale kilkanaście metrów? Kilka metrów. I Znaczy może zauważyła... to nawet nie było metrów, to było kawałeczek. Ja wyjechałam na drogę i wtedy zobaczyłam te pojazdy. Proszę Panią, zauważyła Pani gdzie? Z przodu czy z tyłu? Z przodu. Z przodu nadjeżdżały Tak, te pojazdy? tak. Dobrze, czyli po lewym pasie ruchu Tak, jechały. tak. Co Pani zauważyła? Zauważyłam dwa pojazdy, które poruszają się Dwa z czy dużą trzy? prędkością. Dwa. Dwa. Pierwszy jechał jaki pojazd? Teraz już wiem, że to był Honker, Aha. natomiast drugi Jelcz. Inaczej. Większy. Jak Pani zauważyła Pani dwa pojazdy ciężarowe, czy jeden mniejszy i drugi ciężarowy? Wówczas na tamten moment zauważyłam jeden mniejszy, drugi Dobrze. większy. Na pewno nie było takiej sytuacji, że jechał ciężarowy, ten mniejszy i ciężarowy? Nie. Pierwszy samochód ciężarowy, o którym jest mowa w zeznaniach, jechał jeszcze jak byłam na posesji i kupowałam grzybą mieszkanki. Czyli Pani zauważyła, że jechał w tą samą stronę jakiś inny pojazd ciężarowy? Tak, ale ja wówczas byłam na posesji jeszcze, nie byłam... Dobrze, ale odnotowała Tak, ale Pani. odnotowałam, widziałam, że To tak. był pojazd cywilny czy wojskowy? Wojskowy. Wojskowy. Te dwa pozostałe, wracam do tych mniejszego i ciężarowego, to były pojazdy cywilne czy wojskowe? Wojskowy. Jechały na włączonych światłach mijania te pojazdy? Tak. Więc dobrze, Pani znajduje się, bo cały czas jak rozumiem, Pani znajduje się w ruchu, jak pojawiają się te pojazdy? Jak zauważyłam te pojazdy, postanowiłam, że zjadę na pas zieleni i w tamtym A momencie pas już zieleni stałam. znajdował się po Pani prawej Po mojej ręce? prawej czy... stronie. Po mojej prawej stronie. Czyli Pas zjechała Pani na pas zieleni Tak. w jaki sposób? Że częściowo Pani samochód, bo Pani się poruszała Fiatem Ducato, to jest Tak. samochód dostawczy, prawda? Tak, dosyć duży. Pani samochód w części znajdował się na jezdni, pasę czy zieleni? w całości zjechał na pas zieleni? Nie, w części znajdował się na pasie zieleni, w części znajdował się na pewno na drodze. Dobrze, rozumiem. Ta droga ma oś wymalowaną, czy nie? Nie rozumiem pytania. Oś drogi, czy ma, jak mamy To jest lewy droga i prawy pas. To znaczy nie ma oznaczonych pasów, to jest To droga jest żwirowa. nieutwardzona droga, tak? Nie, to jest droga żwirowa. A, no właśnie. I ta droga żwirowa ma mniej więcej ile szerokości jest Pani w stanie określić Nie jestem w metrach? w stanie, nie jestem A jak Pani się porusza tą drogą żwirową samochodem swoim dostawczym, to zajmuje Pani pół tej drogi, ponad pół? Myślę, że ponad pół. Jeżeli się stąd Pani nie ryzyko. stara jechać maksymalnie blisko prawej krawędzi, to zajmuje Pani ponad pół tej Myślę, drogi że tak. samochodem dostawczym. Myślę, że tak. Dobrze. Nigdy tego nie obserwowałam, ale Rozumiem. myślę, że tak. Rozumiem, czyli jak Pani zjechała na pas zieleni, to zajmowała Pani procentowo mniej więcej 20, 30, 40% swoim samochodem, lewą stroną swojego Nie samochodu. potrafię tego określić, a nie chcę kłamać. Rozumiem. Więc zjeżdża Pani na pas zieleni i w momencie, kiedy pierwszy z nadjeżdżających samochodów się pojawia, zrównuje się z Pani pojazdem, jest Pani jeszcze w ruchu, czy Nie, już Pani absolutnie nie. Już wtedy stoję i czekam. zatrzymała Pani swój Zatrzymałam pojazd? swój samochód i one mijały mnie podczas, gdy ja już stałam. Dobrze. Nie byłam w ruchu. Więc tak, Pani się zatrzymuje na pasie zieleni i widzi Pani, że w tym momencie jest pierwszy mniejszy pojazd, o którym Pani dzisiaj wie, że jest to pojazd Honker, czyli był to pojazd wojskowy, a za nim jedzie co? Jelcz. Jelcz. I co się dalej dzieje? Pani stoi, nadjeżdża pierwszy, zrównuje się z Panią pierwszy samochód Honker i co? No i przejeżdża, swobodnie przejeżdża i jedzie dalej. I co dalej? Natomiast drugi jedzie bardzo blisko mnie, bardzo szybko i podczas mijania obserwowałam w lusterku, czy nie zahaczy mnie, czy nie zarysuje mi samochodu. No niestety tak się stało. Obydwa jechały bardzo Obydwa szybko? jechały bardzo szybko, z tym, że jeden normalnie przejechał. Dobrze, czyli Nic się jechały nie Pani stało. zdaniem z nieadekwatną szybkością do tej drogi, która tam jest. To było po godzinie 17, natomiast było widno, deszcz to w nie sierpniu, padał, połowa także dnia, była ale- duża widoczność. To był słoneczny dzień, padało, dżiście było, nie pamięta Pani. Dobrze. Więc wracam jeszcze raz do tego momentu, kiedy Pani widzi nadjeżdżające samochody. Pani zdaniem nadjeżdżały z zbyt dużą prędkością
Czy miejsce, w którym pani zatrzymała swój pojazd, to było miejsce takie, które z racji ukształtowania drogi dla kierowców tamtych dwóch samochodów było niewidoczne do pewnego momentu? Chodzi mi o to, czy ten łuk miał ten skutek, że oni do momentu, jak wjechali na ten łuk, nie widzieli, że tam jest inny pojazd, czyli Jestem pani przekonana, pojazd. że mnie widzieli doskonale. Że widzieli? Że widzieli. Pani miała też włączone światła mijania? Tak, miałam. Ale widzieli od początku, czy widzieli od pewnego momentu? Trudno mi to określić, ale na Rozumiem. pewno mnie widzieli. W którym momencie? Mówię, trudno mi to określić, ale na pewno mnie widzieli. Ale w którym momencie na pewno panią już musieli widzieć? Tak. Według pani pytam. Według mnie. W Tak, którym według- momencie? Nie wiem, trudno mi to Razem. określić. Ten materiał poglądowy, który znajduje się w aktach, został przez kogo sporządzony? Pani robiła zdjęcia? Czy... Absolutnie nie, ja nawet nie Dobrze. wiedziałam, że te zdjęcia Zapraszam są panią zatem zrobione. tutaj bliżej. Takie były uszkodzenia w pani samochodzie? Czyli została otarta tutaj konstrukcja i tylny lewy błotnik i zbity klosz. Proszę panią, takie ukształtowanie to jest to miejsce, z którego pani wyjeżdżała, czy nie? To jest posesja, z której wyjeżdżam. Rozumiem. I samochód stoi tak, jak pani wtedy się zatrzymała? W tym miejscu. Aha. Więc mniej więcej należy przyjąć, że jak doszło do zderzenia samochodów, jak doszło do zdarzenia i do zderzenia, to mniej więcej tak pani samochód stał jak na tej fotografii. Tutaj mamy, tak stał? Dziękuję uprzejmie, zechce pani wrócić. Czyli proszę panią, wynika z tego, że pani się zatrzymała przy płocie po prostu tej dokładnie. posesji. Tak, zatrzymałam się tak jak cały czas mówiłam ze A te zdania. fragmenty tutaj szkła, zbitych kloszy lamp, które leżą na... To są moje. Dobrze, pani dzwoniła na numer alarmowy raz tylko, Raz, na numer 112. a potem pojechała pani do komendy policji Tak. od razu, już nie dzwoniąc. Nie. Nie. Od razu. Jak pani zadzwoniła na numer 112, to o czym pani mówiła dyspozytorowi? Opowiedziałam, że doszło do zdarzenia drogowego, że samochód wojskowy uszkodził mój samochód. Czyli opowiedziała pani, Opowiedziałam, co się zdarzyło. stało. I pani, która przyjmowała to zgłoszenie, która odebrała ten telefon, powiedziała, żebyśmy zostali na miejscu zdarzenia. To już słyszałem. Czyli pani powiedziała, że jedzie pani na tą bazę wtedy, jak pani dzwoniła? Czy Nie, to już było po. A powiedziała pani, że pojechała pani na tą bazę? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Dobrze. Ale rozmowa telefoniczna była tylko jedna i wykonana z dyspozytorem. Tak. Proszę panią, sąd wystąpi o te komunikaty, żeby wiedzieć, co pani zgłosiła, co zgłosił pan świadek. Jeżeli uzna, że są jeszcze potrzebne jakieś inne dowody, to być może wystąpię. I dopiero wtedy, jak wysłuchamy świadka, którego dzisiaj nie ma, nie zakładałem, że będzie konieczność wysłuchania świadka, bo świadek faktycznie był wysłuchany i jest protokół z jego przesłuchania, ale no, charakter sprawy wskazuje na to, że trzeba bezpośrednio świadka przesłuchać przed sądem, więc go poprosimy o stawiennictwo. Jak te dowody się przeprowadzi, to sąd z urzędu podejmie decyzję co do tego, czy istnieje szansa na skuteczne przeprowadzenie opiniowania przez biegłego, bo tu w tej sprawie nie mamy czegoś, co zazwyczaj w wypadku drogowym czy kolizji jest zgromadzone, czyli są ślady zabezpieczane, zwymiarowane, opisane, no tutaj mamy co prawda zrobione bezpośrednio po fotografii, ale to niekoniecznie może być wystarczającym, żeby biegły wydał skuteczną opinię, a też to sąd zadecyduje, czy jest taka potrzeba, więc podejmiemy taką decyzję w terminie, kiedy się spotkamy, czyli 2 kwietnia. Albo sąd uzna, że jest to przydatny dowód i potrzebny do rozstrzygnięcia, albo zapadnie wyrok na podstawie tych dowodów, które zostały przeprowadzone. Oceń wideo, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Stawiając mi kawę na portalach Buy Coffee lub Subpi, stawiasz na niezależne dziennikarstwo. Linki znajdziesz w opisie. Dziękuję za wsparcie Fundacji Wolno Nam, Joannie Klimowicz oraz agencji Video Brothers.
Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi Raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. W przygotowaniu oprawy muzycznej wspiera mnie studio filmowe Soho z Poznania. Honorowym patronem kanału Czaban robi Raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim Al-Sammarrej. A grono moich patronów tworzą Gabriela Wiktorowicz, Danuta Dowiat, Leleks 200, Karolina Baca-Pogorzelska, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Michał Kowalówka, Patrice Senekal, Paweł Pacyński, Beata Piechocińska, Maciej Reputakowski-Madej, Arwotia, Jerzy Machnikowski, Miszka Otlowski, Witold Ściślak, Małgorzata Staszewska, Kornik BP, Małgorzata Kłoszewska, Arkadiusz Malewicz, Anna Smenda, Karol Stańczyk, Anna Guzek, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Tobi, Dariusz Cygert, Jacek Majchrzak, Janusz Gierucki, Adam Myk, Ewa Szczepankiewicz, Maria Anatolak, Agnieszka Barszczewicz, Teresa Fulbiszewska, Beata Walatek, Roland Chojnacki, Ewa Stępień, Basia Esz, Wiesława Grecka, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Łukasz Kostka, Adam Czarny, Generatyk Janus, Urszula Keczma, Maria Noska, Robert Wieckowski, Anna Langowska, Marek Durski, Piotr Strychalski, Stanisław Baran, Ścibor, Zawiślak, Andrzej Dunaj, Anna Dormajer, Katarzyna Frejlichowska, Piotr Celiński, Beata Sujka, Dorota Podgórska, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Alina Geniusz-Siuchnińska, Tomasz Szczechowiak, Jacek Czernik, Katarzyna Dąbek, Adam, Jola Barabasz, Maciej Śliwa, Ewa Kafarska-Pietrasik, Marzena Potepa, Marzena Jaszczak, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Piotr Borowski, Krystyna Lasota, Anna Pasikowska, Stanisław Choeft, Marcin Pankał, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Piotr Szyndlarewicz, Bożena Nowak, Joanna Niebieszczańska, Kasia Skakki, Darek Łankowski, Piotr Sujka, Anna Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, De Jacker Roslonek, Błażej Marciniak, Jolanta Malinowska, Dariusz Dudojć, Paweł Gąsior, Anna Kopydłowska, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Marek Hanowski, Jacek i Anna Czernuszenko, Marta Springer, Ewa Łabus, Piotr Jędrychowski, Wioletta Chrost, Alina Bilińska-Solarz, Krzysztof Rudnik, Ela Sok, Dariusz Pypłacz, Beata Danilewska, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Jacek Chlebowski, Dorota Lubiewska, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Olga Łojewska, ABCD, Dawid Weisbrod, Bogna Badowiec, Dorota Dowgiel, Anna Mrowiec, Paweł Gliwny, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra Bolczyk-Szepert, Marlena Fatyga, Agata Drummond, Joanna Poziemska, Sandra Jarnot, Marta Leśniak, Agnieszka R. Jobda, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Aleksandra Lipowska, Wawrzyniec Mąkinia, Marcin Pyrzyk, Farea Feind, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Irma Czerwińska, Małgorzata Pietrowska, Blandyna Domagała, Agnieszka Wolska, Renata Gorzowianka, Iwona Skoneczna, Agnieszka Grondas, Piotr Dąbek, Wioletta Wojtasiak, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Kasia Kruszewska, Marta Sikora, Magdalena Babral, Mieczysław Lackowski, Tomasz Białecki, Grażyna Przybyszewska, Basia Andrysiak, Tomasz Niechoda, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Hubert Zadrożny, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Zofia Malcher, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Mateusz Myśliwski, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Małgorzata Maj, Andrzej Klos, Anna Domanowska, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Marita Adamska, Anna Oryńska, Weronika Furchel, Tomasz Czech, Karolina Górecka, Magda Zielińska, Wojtek Buczyński,
Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Magda i Marek z Torunia, Katarzyna Mielec, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Klara Półmrok, Iza Brodnicka, Magda Górak, Anita Głowińska, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Anula Dmytruszyńska, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Dziękuję też tym, którzy na portalu Buy Coffee stawiają mi symboliczną kawę, tym samym stawiając na niezależne dziennikarstwo. W taki sposób w lutym wsparli mnie Ewa, Danuta Rakowska, Robert Bień, Reichen Wolner, Piotrek Jasiewicz, Edyta Kostowska, Maciej Grochowski, Agnieszka Klus i Danuta Stołecka. A na portalu Subpi wsparli mnie Jacek Ostrowski, anonimowy darczyńca, Hanka Kenik. Wszyscy jesteście częścią redakcji Czaban robi raban, za co bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.